Dzień dobry, nazywam się Łukasz Cukiernik i witam na 7. Salu Meetings w siedzibie Salu Manusa. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu trochę o rozwiązaniu, jakim jest półka PL4000G, ale zanim przejdziemy do samego rozwiązania firmy Packetlight, to kilka zdań dotyczących ogólnie migracji usług 400 GB w data center oraz u operatorów. Aktualne trendy na rynku zmierzają w kierunku przezbrajania sieci oraz infrastruktury transmisyjnej na moduły 400-gigowe. Są to moduły, które zostały opracowane zgodnie ze standardami MSA. Mówimy tutaj o modułach QSFP-DD, modułach koherentnych w dwóch standardach. Są to standardy OIF i standard OpenZR+. Dlaczego cała sieć będzie przezbrajana w tym kierunku? Przede wszystkim ze względu na ciągle rosnące zapotrzebowanie na transmisję. COVID-19 wprowadził dość spore zamieszanie w tym zakresie, ponieważ bardzo dużo instytucji publicznych musiało przejść na zdalną komunikację. Ta komunikacja niezmiernie zwiększyła zapotrzebowanie na ruch w sieciach. Co prawda można powiedzieć, że COVID już za nami, niemniej zapotrzebowanie na ten ruch sieciowy dalej pozostał i dalej będzie rozwijany. Jak mówią statystyki, rocznie zapotrzebowanie będzie wzrastać o około 50% w stosunku do roku minionego. Jest to całkiem sporo. Do tej pory cała infrastruktura szkieletowa była oparta na nieustandaryzowanych rodzajach transceiverów, szczególnie mówimy tutaj o transceiverach 200-gigowych. Z wejściem nowej generacji modułów, wracam do QSFP-DD 400 GB, te rozwiązania troszeczkę się uprościły. Wspominam o tej technologii nie bez przypadku, ponieważ chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować rozwiązanie firmy Packetlight, jakim jest PL4000G, bazujący właśnie na modułach optycznych 400-gigowych w technologii koherentnej, na modułach OIF-owych. Samo rozwiązanie Packetlighta jest to półka transpondera umożliwiająca nam bardzo efektywną pracę pod względem oszczędności w zakresie miejsca zużycia energetycznego, jak i samej przepustowości. Jest to rozwiązanie działające w modelu biznesowym Pay as you grow, ponieważ w dniu pierwszym otrzymują Państwo półeczkę całkowicie w rozmiarze 1U, która pozwala nam na rozbudowywanie o kolejne transmisje 400-gigowe aż do wypełnienia pojemności. Ale po kolei. Czym to rozwiązanie jest przeważające na rynku i jakie ma możliwości? Po pierwsze i przede wszystkim jest to całkowicie kompletne rozwiązanie zgodne z założeniami polityki Packetlighta, czyli jedno rozwiązanie, jedna kompletna półka 1U. Rozwiązanie to pozwala nam na pracę w dwóch trybach, w dwóch modach. Po pierwsze działa stricte jako transponder, czyli pozwala na przekolorowywanie szarej optyki 400 GB na koherentną optykę DWDM-ową na odpowiednich kanałach 400 GB, bądź w trybie muxpondera, gdzie 400 GB koherentne możemy przerzucić na serwisy klienckie 4 razy 100 GB. Daje nam to niezwykłą elastyczność w dostosowywaniu się do aktualnych trendów i potrzeb w data center czy w większych firmach, które potrzebują przerzucać ruch na wyższych przepustowościach, ponieważ możemy to rozwiązanie adresować do warstwy drugiej, warstwy trzeciej, czyli switchy bądź routerów na portach 100 gigowych, 100 giga Ethernet bądź 400 giga Ethernet. Rozwiązanie jest ukierunkowane na oszczędności capexowe, jak również opexowe, ponieważ po pierwsze w cenie samego urządzenia mamy do dyspozycji już na dzień dobry możliwość rozbudowy o 12 serwisów 400 gigowych, natomiast same moduły koherentne możemy uzupełniać w miarę potrzeby. Natomiast oszczędności związane z OPEX-em są po stronie zużycia energetycznego jako całego rozwiązania, jak również miejsca w data center, ponieważ cała półka pozwala nam na transmisję 4,8 terabita,
a mamy to wszystko w postaci 1U. Zużycie energetyczne tego rozwiązania to maksymalnie 250 W przy pełnym obciążeniu wszystkimi modułami. Jest to niezwykle dobra wartość. Urządzenie jest wyposażone w dwa redundantne zasilacze typu AC-DC. Są to zasilacze pracujące w typie hot swap, czyli w ramach pracy urządzenia możemy wymienić bądź jeden, bądź drugi zasilacz. Do dyspozycji mamy zasilacze AC, DC bądź mieszany. Blok wentylatorów jest również zamontowany z tyłu urządzenia, żeby zaoszczędzić nam miejsce na froncie, a pokrywa się to też z technologią wentylacji w data center, czyli z frontu na back. Z przodu urządzenie posiada 12 interfejsów QSFP-DD dedykowanych do zabudowy optyki liniowej, którą właśnie są moduły QSFP-DD 400 GB OIF-owe. Na dole mamy 12 portów 400 GB bądź 100 GB, a działa to na takiej zasadzie, że wykorzystujemy optykę 400-gigową typu przykładowo DR4 z możliwością rozszycia za pomocą ribbon cable, czyli potocznie zwanej ośmiorniczki, na poszczególne 100-gigowe serwisy. Dzięki temu oszczędzamy miejsce na samej obudowie, nie musimy zabudowywać 48 portów, a wystarczy tylko właśnie 12. Bardzo ważnym elementem i możliwością tego rozwiązania jest to, że w ramach tej obudowy możemy albo wykorzystywać 12 kanałów DWDM-owych osobno i działać na zasadzie Alien Lambdy w systemach DWDM-owych third party, albo jeśli mamy własne włókna światłowodowe albo dzierżawimy włókna światłowodowe, to wewnątrz urządzenia możemy zabudować filtr DWDM-owy, 12-kanałowy dedykowany pod poszczególne porty oraz wzmacniacze. Powoduje to, że całe urządzenie jest w stanie przenieść nam ruch po dwóch włóknach światłowodowych. Robimy to w ten sposób, że porty QSFP-DD 400-gigowe na odpowiednich kanałach DWDM-owych łączymy z półeczką ze wzmacniaczami, które są wewnątrz za pomocą tych portów, których akurat tu w tym egzemplarzu nie ma tych wzmacniaczy zabudowanych, ale w tym miejscu są złącza MPO za pomocą właśnie kabla typu ośmiorniczka. Wewnątrz mamy wzmacniacze, które nam wzmacniają sygnał i wychodzimy na drugą stronę za pomocą tych portów już w postaci dwóch włókien 2J. Co ważne, oprócz tego w urządzeniu można również zabudować Optical Protection Switcha, czyli dodatkowo do naszego systemu DWDM-owego możemy zrobić redundantną drogę optyczną, czyli jedno rozwiązanie w 1U, dwie drogi optyczne. Tak? Podstawowa zostaje uszkodzona, automatycznie rozwiązanie przerzuca się na drogę rezerwową. Zanim przejdziemy do zaprezentowania, jak w łatwy sposób można się do tej półeczki zalogować poprzez zabudowany system zarządzania oraz dodawać nowe i uruchamiać nowe serwisy, to chciałbym opowiedzieć o kilku głównych zastosowaniach tego rozwiązania i do czego de facto ono jest przeznaczone. Akurat wykorzystam ten czas, żeby sobie uzbroić tutaj moduły. Przede wszystkim istotny jest kwestia, że półeczka dzięki swoim kompaktowym rozwiązaniom i dużej przepływności ma bardzo niskie zużycie energetyczne. Pozwala nam to na duże oszczędności po stronie OPEX-owych utrzymania systemu infrastruktury w data center. Półka jest dedykowana głównie do przerzucania dużych przepływności dla data center. Ponieważ, tak jak wspomniałem, zużycie energetyczne tej półki całkowicie przy pełnym obsadzeniu to jest 250 W, przepustowość maksymalna 4,8 terabitów i serwisy po stronie klienckiej 100 GB Ethernet pod 400 GB Ethernet. Daje nam to duże możliwości rozbudowywania tego rozwiązania w czasie, czyli
W dniu pierwszym, kiedy na przykład stawiamy na szare włókna i budujemy to w oparciu o system DWDM-owy, czy na przykład z zabudowanymi wzmacniaczami optycznymi, jeśli dystans jest większy niż możliwości budżetu mocy samej wkładki, to wtedy takie rozwiązanie, raz zestawiony tor transmisyjny, pozwala nam na rozbudowę o nowe serwisy, o nowe usługi, tylko za pomocą dodawania kolejnych modułów optycznych po stronie liniowej, jak również po stronie klienckiej. Tak? Do dyspozycji mamy możliwość wykorzystania właśnie serwisów 400 GB bądź 100 GB w konfiguracji mix, czyli możemy jeden port skonfigurować jako 400 GB, drugi port jako 4 razy 100 GB. Teraz pokażę, jak się zalogować do tego rozwiązania. Do urządzenia logujemy się za pomocą strony internetowej przez przeglądarkę. Łączymy się z tak zwanym EMS-em, czyli Web GUI firmy Packetlight. Każdy z EMS każda półka jest wyposażona w taki MMS, czyli mimo tego, że mamy kilka oddzielnych półek, z każdą półką możemy się bezpośrednio połączyć. Natomiast urządzenie samo w sobie też jest wyposażone, musiałem wpisać hasło, wyposażone w komunikację in-bandową, czyli jesteśmy w stanie komunikować się z drugą półką poprzez nasze łącze światłowodowe, poprzez naszą transmisję światłowodową, jak również konfigurować drugą półkę, drugą stronę z pozycji każdej podpiętej półki. Co ważne, możemy w ten sposób, mając więcej rozwiązań Packetlighta, możemy tworzyć topologię sieciową tych rozwiązań i pomiędzy nimi się przełączyć, żeby każdą skonfigurować. Jak Państwo widzą, interfejs półeczki jest dokładnie taki sam jak każdego innego rozwiązania, czyli składa się z 3 głównych elementów, mianowicie z odwzorowanego frontu urządzenia. Jest to przydatne w momencie, kiedy mamy na przykład inżyniera na obiekcie, który widzi urządzenie, jak również samą interfejs oraz oświetlenie LEDowe, sygnalizacyjne. Możemy mu po prostu powiedzieć, że nasze prace dotyczą pierwszego slotu uplinkowego bądź drugiego slotu uplinkowego. Mniej więcej to odwzorowanie jest takie same. Drugim elementem jest wybór menu poprzez kafelki pionowe, jak również posługiwanie się po poszczególnych zakładkach danego menu poprzez zakładki. I teraz tak, żeby uruchomić, wybrać mode pracy urządzenia, wchodzimy w pierwszy port kliencki i tutaj w Type Service możemy wybrać albo 100 GB Ethernet LAN bądź 400 GB Ethernet. Tak? Definiując w ten sposób, mamy albo aktywne 4 porty, bądź pierwszy. Możemy to zademonstrować w przypadku portu drugi, który skonfigurowany był wstępnie jako 400 gigowy LAN, przerzucając go na 100 GB LAN, dając API, urządzenie pozwala nam na podpięcie 4 razy 100 GB Ethernet. My mamy akurat obsadzone porty pierwsze wkładką koherentną jak wkładką kliencką. Oczywiście nadajemy z półki, która jest w laboratorium podpięta do zasilania, tutaj żeby nam nie huczało. Możemy wejść w nasz moduł koherentny i co tutaj widzimy? Po pierwsze mamy możliwość wyboru trybu pracy. Jest to moduł typu OIF, w standardzie OTIF, czyli 400 GB ZR. Mamy port Alliance, możemy sobie go dowolnie opisać. Myśmy opisali do Warszawy, możemy zmienić do Krakowa. Dodatkowo jest inwentoryka, która nam opisuje parametry modułu optycznego. Możemy wybrać kanał DWDM-owy, na którym ma pracować wkładka. Możemy wybrać siatkę w oparciu o system DWDM-owy, na jakim ma pracować to rozwiązanie, ten moduł, oraz możemy ustalić sobie moc wyjściową.
to jest kwestia do wytunowania, wypoziomowania systemu DWDM-owego. Załączamy nasz port. Jesteśmy uplink, czyli admin status up, operation status down, ponieważ nie jesteśmy połączeni z drugą stroną. Jeśli byśmy mieli tutaj tą półeczkę zamontowaną, z drugiej strony połączone z portem, wtedy by nam się podniosła komunikacja. Po stronie klienckiej mamy do dyspozycji akurat w tej konfiguracji, którą wybraliśmy, 4 moduły 100 gigowe, czy tak jak powiedziałem, po stronie urządzenia jest to moduł typu przykładowo DR4, czyli 400 gigowy w oparciu o 4 lambdy 100 gigowe. Za pomocą ribbon cable, czyli ośmiorniczki, możemy rozszyć się na 4 serwisy 100 gigowe. W tym przypadku wybieramy serwis 100 gigowy, dajemy uplink, podnosimy port i w ten sposób aktywujemy połączenie. W ten sposób możemy w bardzo prosty sposób rozbudowywać nasze rozwiązania o kolejne serwisy, tak? Drugi port, trzeci, czwarty i tak dalej, aż do 12 portu. Dlatego, tak jak wspomniałem na samym początku, jest to rozwiązanie Pay as you grow. Nie musimy w dniu pierwszym wyposażać się w wszystkie elementy, we wszystkie moduły optyczne. Nie mamy tutaj zabudowanej optyki transmisyjnej. Bazujemy tylko wyłącznie na wymiennej optyce, co też jest bardzo dużym plusem i jedną z podstawowych funkcji polityki Packet Lighta. Zawsze korzystamy z wymiennej optyki. Daje nam to dwie ważne rzeczy. W przypadku, kiedy potrzebujemy wymienić poszczególny moduł optyczny, nie musimy wymieniać całej karty, całego rozwiązania, całego urządzenia, tylko jedną wkładkę optyczną. I druga kwestia jest taka, że bazując na wymiennej optyce, na modułach optycznych, zużycie energetyczne takich modułów jest zdecydowanie mniejsze niż modułów, niż transmisji z zabudowaną optyką. Mniej więcej jedna wkładka to jest zużycie energetyczne około 24 W w stosunku do 60, 65 i nawet więcej, jeśli chodzi o karty z zabudowaną optyką transmisyjną. Jeśli chodzi o same rozwiązanie w interfejsie, to zasadniczo tyle. Podsumowując, mamy wielką przyjemność i radość pokazać Państwu nowe rozwiązanie z portfolio Packet Light, półkę PL4000G, która jest półką dedykowaną do optymalizacji pod względem i przepustowości, przypomnę 4,8 tera, jak również rozmiaru zużycia energetycznego 1U i maksymalnie 250 W na wyjściu. Jest to rozwiązanie transpondera z modem muxpondera 4 razy 100 GB Ethernet bądź modem transpondera 400 do 400 GB, bazujące na optyce wymiennej po stronie liniowej. Po stronie uplinka jest to optyka typu QSFP DD 400ZR, czyli w oparciu o standard OIF-owy. Po stronie klienckiej mamy zasadniczo pełną dowolność wyboru optyki, którą tam montujemy. Jest to możliwe, bo jest to optyka krótka typu DR4, może to być optyka LR, optyka dedykowana do transmisji stricte 400 gigowych bądź do transmisji 4 razy 100 giga. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej krótkiego webinaru. Jeśli będą mieli Państwo więcej pytań, chęci porozumienia tego rozwiązania, tego urządzenia, zapraszamy do kontaktu. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.